Jesteś na kanale Espatris. Ja nazywam się Patrycja i na tym kanale dowiesz się, jak wygląda prawdziwe życie jak w Madrycie. Dzisiaj opowiem o 10 produktach, które warto przywieźć z Hiszpanii. Pierwszym produktem jest wino, czyli mamy tutaj przykład takiego wina. Jest to wino z Nawary. Natomiast typowe czerwone wino i butelka czerwonego wina dobrej jakości w Hiszpanii jest naprawdę w bardzo atrakcyjnej cenie. Dodatkowo jakość tego wina jest bardzo wysoka w porównaniu do win francuskich czy włoskich. Wino hiszpańskie jest bardzo aromatyczne. Głównie wina hiszpańskie są to wina czerwone. W tym przypadku mamy tutaj wino z Nawary, natomiast typowe wino z Hiszpanii to jest to wino bądź z Nawary, bądź z Riochy, ale także z innych regionów, takich jak na przykład Jerez. Dlatego warto spróbować dobrego wina i taką butelkę wina, która jest powiedzmy w okolicach między 5 a 10 euro. Można kupić już naprawdę bardzo dobre wino. Myślę, że każdy ucieszy się z butelki pysznego czerwonego wina. Produkt numer 2, czyli oliwa. Tutaj chciałam zaprezentować po prostu przykładową butelkę, która ma 250 ml. Jest to oliwa produkowana w Hiszpanii. Jej jakość nie odbiega od tej włoskiej typowej oliwy z oliwek. Oczywiście smak tej oliwy jest troszeczkę inny niż oliwy włoskiej, ale warto spróbować tej oliwy hiszpańskiej i uwierzcie, że dobry chleb z octem balsamicznym i z oliwą hiszpańską będzie znakomity i każdy ucieszy się z oliwy, ponieważ jest to produkt, który jest bardziej oryginalny. Cena też jest atrakcyjna, ponieważ Hiszpania jako producent oliwy, te oliwy ma w dużo lepszych cenach, dlatego mamy tutaj przyjemność zobaczenia butelki o wielkości 250 ml. Natomiast taka półlitrowa butelka kupiona taka oliwa o pojemności 250 ml w takim supermarkecie jak Mercadona, Dia, w El Corte Inglés może nas kosztować, myślę, że w okolicach 5 euro, a jeżeli byłaby to duża, większa butelka, cena byłaby relatywnie wyższa, ale myślę, że do 10 euro można zdobyć fantastyczną, jakościową oliwę z oliwek, która przydaje się do sałatek, do tego, aby podawać ją jako przystawka, dlatego oliwa z oliwek, punkt numer 2. Produkt numer 3, czyli kawa. Chciałam Wam zaprezentować tutaj kawę firmy Novell. Jest to marka z Barcelony, która produkuje kawę i kawę taką do kawiarki, ale także kawę w ziarnach. Tą kawę możemy zobaczyć w bardzo wielu kawiarniach, czyli te kawy głównie po 1-2 euro na mieście, prawdopodobnie mogą być to właśnie robione dokładnie z tej marki. Polecam Wam, abyście spróbowali kaw i pili te kawy na mieście, ale także wybrali się na przykład do sklepu z takimi kawami. W Polsce mamy dużo większą tradycję herbat, czyli herbaciarnie częściej spotkamy w galeriach, czy w jakichś miastach, miasteczkach, czy na jakichś bazarkach, niżeli sklep z kawami. A tutaj właśnie jest zupełnie odwrotnie, ponieważ bardzo często spotykamy sklepy, stanowiska, miejsca, w których możemy kupić kawę z Brazylii, czy może z Paragwaju, ale także z bardzo egzotycznych miejsc typu Etiopia i Indie. I te kawy są w relatywnie tańszych cenach niż w Polsce. Zawsze taka kawa myślę, że będzie bardzo fajnym pomysłem jako prezent. Można ją przewieźć w bagażu podręcznym w porównaniu do wina i oliwy. No niestety musimy albo kupować mniejsze pojemności, bądź zakupić te produkty na lotnisku. W przypadku kawy nie ma jakiejkolwiek możliwości, że taka rzecz nam się po prostu otworzy, pakowane hermetycznie i naprawdę te hiszpańskie kawy nie mogą być jak najbardziej porównywalne do tych włoskich. Produkt numer 4, czyli ryby. Chciałam Wam tutaj przedstawić po prostu mniej więcej, jak pakowane są takie ryby w papierkowych opakowaniach, natomiast w środku mamy 2 bądź 3 puszki. Tutaj mamy przykład akurat sardynek, ale jest bardzo dużo pysznych ryb, które warto spróbować, czy nawet ośmiornice. Oczywiście to nie jest najlepsza forma, w jakiej można spróbować i to nie jest najpyszniejsza wersja tej ryby, ponieważ nie jest ona świeża, ale myślę, że jak po prostu chcemy spróbować, czy podarować coś typowego, bardzo typowym prezentem z Hiszpanii są właśnie ryby. Transport tego jest troszeczkę ograniczony, dlatego kupując na przykład, w tym przypadku mamy sardynki, ale
możemy też kupić makrele czy wszelkiego rodzaju inne gatunki ryb. Zobaczymy, że tutaj mamy na przykład 2 opakowania po 100, w tym przypadku 117 gram, ale możemy kupić na przykład po 100 gram, czyli bez problemu możemy przewieźć takie opakowanie w naszym bagażu podręcznym i cena i jakość będą dużo lepsze od tych ryb zakupionych w Polsce, a jeżeli macie na przykład wśród znajomych bądź w rodzinie fana takich ryb, to jak najbardziej zachęcam do zakupu ryb. Produkt numer 5, czyli przyprawy. To jest, słuchajcie, tylko jedna część moich zapasów przypraw. Przypraw mamy tutaj bardzo dużo, są w atrakcyjnych cenach. Te przyprawy, które ja Wam pokażę, są to przyprawy, które kupiłam w Mercadonie, czyli jednym z głównych hiszpańskich supermarketów. Mamy takie bardzo typowe, typu zioła prowansalskie, papryka słodka, papryka ostra, ale także mamy bardziej egzotyczne, typu sól z czosnkiem, czy no sól himalajska stała się już czymś bardzo łatwo dostępnym, ale na przykład z takim młynkiem sól, która jest w okolicach euro 50 czy 2 euro, myślę, że to jest bardzo dobra cena. Warto zaopatrzyć się w przyprawy, które normalnie na co dzień używamy w domu, ponieważ mamy tutaj cynamon, czy paprykę, czosnek granulowany. Te pojemności są w okolicach 50-60 gramów i jeżeli chodzi o takie przyprawy, to starczą nam na bardzo długo, a cena od 50 centów do 2 euro myślę, że jest bardzo atrakcyjna. Przyprawy łatwo przewieźć, są pyszne. Myślę, że fajnie mieć w domu przyprawy z różnych zakątków świata, a te przyprawy hiszpańskie na pewno podobają się osobom, które lubią gotować. Dla fanów hiszpańskiej kuchni możecie sprezentować takie saszetki z szafranem do paelli. Jest takich saszetek 5. Cały ten zestaw kosztuje około 2 euro i wystarczy kupić ryż, owoce morza i mięso, jeżeli chcemy dodać do paelli, i tą saszetkę, która prezentuje się w następujący sposób, dodać do całego naszego dania, zalać wodą. Oczywiście nie będzie to ten smak prawdziwej, świeżej paelli, ale ze względu na to, że nie będzie owoców morza, ale samo jakby zestawienie tych przypraw sprawia, że warto taki prezent komuś podarować. Myślę, że to jest produkt, który będzie bardzo ciężko dostępny w Polsce. Warto spróbować i zobaczyć, czy uda Wam się zrobić takie hiszpańskie danie w polskiej kuchni. To są przyprawy, które dają wielkie pole do popisu dla fanów kuchni, dlatego voilà, produkt numer 6, hamon. Niestety nie pokażę Wam tutaj szynki hiszpańskiej, tej typowej suszonej szynki. Taki widok, czyli widok Muzeum de Jamón, Muzeum Szynki. Jest to sieciówka, w której możemy zobaczyć po prostu pomieszczenie, w których dookoła możecie zobaczyć wiszące nogi szynek, które się suszą. Warto wybrać się do sklepów takich typowo mięsnych, w których opakują Wam to opakowanie hermetyczne świeżą szynkę. No, zdecydowanie nie jest to prezent dla osób, które nie preferują i nie lubią po prostu tego typu smaków, ale uwierzcie, że taka degustacja szynki z bardzo dobrym winem jest taką ucztą dla zmysłów. Szynka tak zwana jamón serrano, czyli ta szynka bardzo cienko pokrojona, ona w zależności od tego, ile miesięcy była leżakowała, ile miesięcy się suszyła, ta cena będzie wyższa. Dlatego te szynki, które mają już w okolicach 24 miesięcy, są naprawdę przepyszne. Produkt numer 7, czyli ser. Bardzo serdecznie Wam polecam 2 rodzaje sera, czyli queso, czyli ser curado, czyli dojrzały, twardy, a druga to jest queso manchego, czyli manchego to jest po prostu taki region Hiszpanii, z którego ten ser pochodzi i jest naprawdę niesamowity. Ser manchego warto spróbować m.in. na śniadanie. Pójdziecie do Muzeum de Jamón i tam mogą Wam zaserwować na przykład croissanta z jamón i queso i poprosicie właśnie, aby ser był właśnie manchego. Ser dobrze spakowany, w opakowaniu termicznym możemy bez problemu schować z naszego bagażu podręcznego. Możemy kupić oczywiście takie po prostu trójkąty, ponieważ te sery zazwyczaj są po prostu takie okrągłe, duże i je tak można kupić spokojnie albo taką baryłkę, albo właśnie taką część większego sera.
Wielkości tych serów mogą być także przeróżne, dlatego myślę, że spokojnie w okolicach 250 gramów jesteśmy w stanie kupić kawałek taki trójkąt sera, który świetnie dopasuje się także do innych prezentów, jeżeli chcemy komuś podawać coś więcej. Jeżeli damy komuś wino, to wino świetnie skomponuje się jako przystawka wraz z dobrym chlebem i oliwą, ale także na przykład z rybą, czy z jakimkolwiek innym smakiem, o których wspomniałam wcześniej. Produkt numer 8, czyli owoce. Oczywiście mamy owoce, które łatwo dostać w Polsce, niekoniecznie mamy chęć tych owoców zabierać ze sobą, ponieważ są delikatne, ale zabranie owoców, które są dosyć twarde, łatwe do przewiezienia, takich jak na przykład granat, niedojrzałe jeszcze, ale już dojrzewające, na przykład mango, ale także produktów, które są po prostu niedostępne i smaki owoców, których nie możemy spotkać w Polsce, albo ciężko je spotkać, na przykład kaki czy chirimoya. Nagram Wam osobny odcinek o kilku nieznanych w Polsce owocach, które tutaj podbijają fruterię, czyli sklepy, w których można takie owoce kupić. Są to owoce, które smakują zupełnie inaczej, nie da się porównać tych owoców do jakichkolwiek innych, dlatego owoce, które łatwo są do przewiezienia, między innymi właśnie granaty czy chirimoye, które są jeszcze troszeczkę twardsze, i podarować komuś taką słodko-owocowo-witaminową ucztę. Produkt numer 9, czyli słodycze. Hiszpania nie jest jakimś rajem dla osób, które uwielbiają słodycze, ale dwa produkty bardzo polecam, aby spróbować. Pierwszy z nich to trufle. Tego typu trufle są bardzo słynne w okresie zimowym, na święta. Trufle właśnie w takiej kakao, takie oblepione takim kakałem, są przepyszne. Naprawdę nie są zbyt słodkie, są takie pełne czekolady, takie delikatnie pralinkowate. Mogą prezentować się bardzo atrakcyjnie, więc są takim dodatkiem do jakiegoś prezentu, bądź podczas wizyty u kogoś, czy podarując komuś paczkę na Boże Narodzenie, warto dodać takie trufle. Na pewno będą fantastycznie komponowały się jako takie dopełnienie, jako deser po pysznym obiedzie. A drugi produkt, czyli turon. Turon to jest taki nugatowy blok, który jest zrobiony z migdałów i miodu. Mamy oczywiście mnóstwo różnych gatunków i rodzajów tych turonów, ale głównie są to takie bloki, które są albo bardzo miękkie, z takich kruszonych migdałów, albo właśnie z takich dużych orzechów, migdałów. Po prostu wygląda to jak tabliczka czekolady. Możecie zobaczyć m.in. tutaj, jak wyglądają turony. Turony są po prostu takim typowym, świątecznym produktem, ale przez cały rok można je dostać w supermarketach, dlatego taki turon hiszpański nie przypomina w smaku żadnego innych słodkości. Troszeczkę nam przypomina takie bloki, takie jak są bloki czekoladowe, tylko że właśnie one nie są z czekolady, tylko są z migdałów i miodu. Kolejny produkt numer 10. Wszystkie produkty z symbolem tancerki flamenco i bykiem. Magnesy, fartuszki, rękawice kuchenne, figurki i cała reszta pamiątek właśnie z takim motywem czerwono-białym bądź z bykiem, z dodatkiem koloru żółtego, ponieważ to są właśnie takie typowe czerwono-białe kolory Hiszpanii. Każdemu ten symbol kojarzy właśnie z tym krajem. Z Hiszpanią, z Madrytem, nieważne z którą częścią, może niekoniecznie tą wyspiarską, czyli z Wyspami Kanaryjskimi i z Majorką, ale jeżeli chodzi o samą taką kontynentalną Hiszpanię, to właśnie tancerka flamenco i cała reszta produktów właśnie z tym motywem. Zachęcam Was, żeby jednak na przykład takie magnesy kupować w tak zwanych Chińczykach, czyli w miejscach, w których taki magnes będzie nas kosztował w okolicach eura, ewentualnie na takim bazarze, który odbywa się co niedzielę. Nazywa się on rastro, czyli ślad po hiszpańsku, i jest to bazar, na którym można, słuchajcie, takie magnesy zakupić w okolicach 80 centów, 50 centów, jeżeli kupujecie większą ilość, dlatego naprawdę warto patrzeć na cenę i nie przepłacać za tego typu magnes, ale oczywiście na jakość wykonania czasami też, ponieważ zdarzają się na przykład tancerki flamenco, które nie mają twarzy, tylko po prostu są
pomalowane jedną farbką i jest to motyw, który każdemu się będzie kojarzył właśnie z takimi południowymi klimatami. Ostatnią rzeczą, o której chciałabym wspomnieć, to wspomnienia. Warto przywieźć z Hiszpanii wspomnienia. Wspomnienia słońca, wspomnienia zapisane na naszych zdjęciach, na telefonie, na wideo. Te wspomnienia sprawią, że na pewno wrócicie do Hiszpanii szybciej i jeżeli będziecie mieli jakiś gorszy dzień, kiepską pogodę, to zobaczycie na cały album zdjęć z Hiszpanii i te wspomnienia sprawiają, że ten dzień staje się łatwiejszy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, o kliknięcie dzwoneczka, ale także podlinkuję Wam tutaj filmik o 10 rzeczach, o których należy pamiętać przed wyjazdem do Hiszpanii. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, hasta pronto!